I think that first question is how much suffering is unnecessary suffering, and how much suffering can be reduced or eliminated by looking at the situation in a different way. Więc pierwsze pytanie to jest takie, i żeby przyjrzeć się temu cierpieniu i zapytać, ile z tego cierpienia jest konieczne i ile można zmienić, patrząc na tę sytuację w inny sposób. In the case of bereavement or any kind of split and divorce, then there tend to be two extremes. One is to just allow the mind to go over and over and over the painful issues, and putting more and more fuel on the fire of suffering. And the other extreme is to try to force yourself not to think about it at all and keep yourself busy, or to kind of to try to repress the feelings that will arise as a result of this trauma. W przypadku rozwodów czy rozstań są zazwyczaj dwa ekstrema. Jedno to takie, że wraca się i wraca i myśli o tym wciąż, dokładając jeszcze więcej paliwa do tej traumy, a drugie to jest takie, że nie myśli się o tym, zajmuje się czymś innym i wypiera się te emocje i tę traumę. So to express the practice as a middle way, it's a middle way between those two extremes, which means simply recognizing the sense of hurt or pain without grasping onto it and adding onto it, without trying to force it away, but simply recognizing it as a painful thought or a painful perception in the present moment. So receiving the memory of trauma, of difficult experience, with a mind which is neither giving a home to or pushing away, is the way that these thoughts and perceptions will gradually fade away from the mind. Więc wyrażając to jako środkową ścieżkę, można powiedzieć, żeby rozpoznać te uczucia jako bolesne uczucia, nie chwytając się ich jednocześnie ani nie odpychając, tylko rozpoznając je jako uczucia w tym momencie, i w ten sposób stopniowo się one mogą rozpuścić. So the one or two other observations I would make is that sometimes there is a conflict in the mind, that one part of the mind wants to put this behind us and to move on and make a fresh start in life. But there's another part of us that still wants to hold on and wants that pain. So we have this contradiction in ourselves usually, that one part of us wants to be free of pain, and one part of us, for some reason or other, still wants the pain. And we need to sort out exactly where we stand on this. Jest często tak, że mamy konflikt w umyśle i część naszego umysłu, I lost the beginning of the part of the mind is willing to. Yeah, we tend to have a conflict in that one part of us wants to be free of this suffering and want to move on and make fresh start. But the other side, we still want to hold on to it. A druga chce trzymać się tego cierpienia. And I would say that we try to come back always to our present experience. So staramy się wrócić do aktualnego, teraźniejszego doświadczenia. So the past and whatever has occurred in the past, right now, it's memory. Więc przeszłość i cokolwiek zdarzyło się w przeszłości, w tym momencie jest już tylko wspomnieniem. And the person who has treated us badly or betrayed us or
hurt us is now what we experience in the present moment is a memory of that person. Więc osoba, która nas skrzywdziła, w tym momencie jest już tylko wspomnieniem tej osoby. So right here and now, what we are dealing with is finding a skillful means of dealing with memories that are arising in the present moment. Więc w tym momencie szukamy umiejętnego sposobu poradzenia sobie ze wspomnieniami, które pojawiają się w tym momencie. So I think it's important to recognize the way in which defilement arises in our minds, and this through our meditation practice. Więc myślę, że ważne jest, żeby rozpoznać, w jaki sposób splamienia pojawiają się w naszym umyśle, i widzimy to przez praktykę naszej medytacji. That we can see that even in our own practice, however we try to be mindful and wise and compassionate, then still the defilements can still arise in our mind. I widzimy, że w naszej praktyce, nieważne jak bardzo staramy się być uważni i mądrzy i współczujący, wciąż splamienia pojawiają się w naszym umyśle. So defilements arise in our mind. It's not we are angry or we are jealous or we are hurt, but these are phenomena. These are mental states that arise and pass away. Więc te splamienia, które pojawiają się w naszym umyśle, to nie jest to, że my jesteśmy źli, my jesteśmy zazdrośni, my cierpimy, tylko są to zdarzenia, które pojawiają się w umyśle. And we can apply the same insight into the behavior of other people, that when they behave badly, this is the defilements that are taking over their mind. They are like puppets of the defilement. I możemy zastosować ten wgląd do zachowania innych ludzi, że to nie oni, to są splamienia, które pojawiają się w ich umyśle, i oni są jak marionetki dla swoich splamień. So when we have some difficulty with another person, then the sense of me and him or me and her, and the sense of self is very strong. Kiedy mamy jakiś konflikt z inną osobą, to poczucie ja i poczucie ona czy on jest bardzo silne. So the more that we can look at what happens in our lives, in our minds, and in the behavior of others as manifestation of defilement, and then the strong sense of solid people and self, and he hurt me or she hurt me, this becomes naturally weakened. Więc im bardziej możemy patrzeć na swoje zachowania i zachowania innych ludzi jako na manifestację splamień, wtedy to silne poczucie, że ktoś mnie skrzywdził, ja, ona, no to w naturalny sposób staje się słabsze. So maybe I just offer those reflections for the time. Więc może po prostu dam tę refleksję. Thank you, Bhante. I have the additional question. Czy jest realne osiągnięcie poziomu wchodzącego w strumień dla osoby świeckiej? Jeśli tak, to jak można tego dokonać? Another question is it achievable for a layperson to achieve the level of stream entry? And if so, how to do it? Which level? Sorry. Stream entry. Stream entry. Oh yes, definitely. There have been lay women achieving stream entry right from the time of the Buddha to the present day. O tak, zdecydowanie. Byli świeccy ludzie osiągający poziom wejścia w strumień od czasów Buddy aż do dzisiaj. And I would say that although we have many or householder, you have many challenges with the craziness of the world and the economic and social pressures and so on. W domu jest wiele problemów, jeśli chodzi o szaleństwo świata i ekonomiczne
trudności i świat, więc I think one point of favor in of the capitalist system is that it does provide choice for people in a way that's never been possible in previous generations or previous centuries. Ale jedną z zaletą systemu kapitalistycznego jest to, że daje ludziom pewien wybór, którego nie było w poprzednich latach czy poprzednich wiekach. What I mean by this is that most people have choice in terms of livelihood and the extent to which they can create a lifestyle which is in harmony with Dhamma practice. I think until quite recently in human history, only very wealthy people could expect that. Co oznacza to, że większość ludzi może ukształtować swój sposób życia, zarobkowania w sposób, który jest w harmonii z praktyką Dhammy, i myślę, że do niedawna dotyczyło to tylko i wyłącznie wąskiej grupy bogatych ludzi. And I think that with the social changes and cultural changes, this is probably the best time in history for women to realize stream entry. Myślę, że jeśli chodzi o zmiany społeczne i kulturalne, jest to też najlepszy czas dla kobiet, żeby osiągnąć wejście w strumień. Women are not being forced into marriage and from early age, and their access to education and different livelihoods is better than it's ever been. And contraception means that women are not being tied to raising children in the same way. Jeśli chodzi o kobiety, nie są zmuszane do małżeństwa w młodym wieku, mają dostęp do form edukacji różnych, których kiedyś nie było, a ponadto antykoncepcja oznacza, że nie muszą rodzić dzieci w młodym wieku. And access to the teachings through through technology like this, through Zoom, and is again, I mean, even before I became a monk, this would be unimaginable to be able to ask questions from senior teachers living in other countries. So I would say that it's possible within for a lay person to create the supportive conditions for progress in Dhamma practice and even for stream entry. Więc jeszcze nawet ten dostęp do technologii i do nauk, nawet jeśli pomyślę o sobie, kiedyś było to niewyobrażalne, żeby można było zadać pytanie starszym szanowanym nauczycielom w innym kraju, więc to powoduje, że warunki do tego są dziś bardzo dobre. Thank you. Yes. Yeah, go for it. Go for it. Yeah. I will. Teraz pytania od Arkadiusza. Sorry, I can't hear anything now. Dziękuję. Tak, już jestem odmutowany. Dziękuję za spotkanie i za możliwość zadania pytania. Mam je dwa i pierwsze to jest takie, że mam problem z niepokojem. My question is, I have a problem with anxiety. Tak, ten niepokój jest takim zjawiskiem, które się pojawia okresowo, ale potrafi trwać dość długo. Staram się ogólnie żyć. Periodically, but it can last for quite a long time. Tak, staram się żyć zgodnie z 5 wskazaniami i widzę, jak to na mnie działa. I am trying to live in accordance with 5 precepts and I see how it influences me. Mm-hmm. Miałem wczoraj. In what way does it influence you? W jaki sposób to na ciebie działa? Zauważam takie ciekawe zjawisko, że w momencie, kiedy w jakiejś stresującej sytuacji reagowałbym automatycznie jakimś wrogim zachowaniem,
potrafię się zachować życzliwie i wypływa to dość naturalnie, na przykład. I noticed that in a difficult situation, whereas before I would have reacted in a hostile way, now I am able to act in a kind way. Okay. Tak, to mnie bardzo cieszy. Natomiast przeanalizowałem swoje relacje z ludźmi, swoje relacje w pracy, swoje środowisko, w jakim przebywam, żeby znaleźć przyczynę tego niepokoju. I właśnie nie potrafię go znaleźć. So I analyzed my relationships with people in my workspace to try to find the source of this anxiety, and I don't seem to be able to find it. Tak, i doszedłem do wniosku wczoraj, że przyczyną muszę być ja. And then yesterday I thought that I have to be the reason. I zastanawiam się, jakie powinienem zadawać sobie pytania, żeby dociec przyczyny. So I wonder what questions should I ask myself to find the source of this anxiety. I don't think that anxiety will disappear through this kind of questioning. Nie wydaje mi się, żeby niepokój mógł zniknąć przez taki rodzaj zadawania pytań. Yeah. What I would suggest is that anxiety is a habit. It's a habit of thinking, and the process is really quite straightforward. There's a trigger thought, and the mind jumps on, attaches to the trigger thought, and then follows the path of anxiety, and it's a path and that you've trod many times, so you're very fluent in this. Więc to, co zasugerowałbym, to niepokój to rodzaj myślenia. Jest myśl, która jest spustem, i niepokój, który po niej następuje. I kiedy pojawia się ta myśl, wtedy umysł wskakuje na ten tor i jest to łatwe, ponieważ to ścieżka, którą umysł kroczył wiele razy. So that I'm not rejecting the path of inquiry in other areas of Dhamma practice, but in this particular, Nie odrzucam ścieżki dociekania w innych sferach praktyki Dhammy, ale w tym konkretnym przypadku. But in this particular case, it's a matter of developing the sharpness of mindfulness, that you are right there at that first trigger thought, and that you can let go of that thought and not be down the path of anxious thinking before you realize what's happened. To jest kwestia takiego wyostrzenia uważności, żeby być przy tej pierwszej myśli, która jest spustem, i puścić tę myśl, zanim ona wywoła ten tor myślenia powodujący niepokój. I think that faith in the Buddhist teaching can help in that as long as you can keep the 5 precepts, nothing too terrible will happen to you in terms of karma, and the 5 precepts are your protection. So that is yeah. Myślę, że wiara w nauczanie, w nauki Buddy też o tyle pomaga, że jeżeli utrzymujesz 5 wskazań, to możesz być pewien, że nic złego nie stanie ci się w sensie kammy, więc dają ci one ochronę. And so that's like a hypothesis that you can examine in your life and see whether that seems true to you. I to jest hipoteza, którą możesz sprawdzać w swoim życiu i zobaczyć, czy jest dla ciebie prawdziwa. So, of course, we cannot control what happens to us in our life. We can't control the behavior of other people, but we can train to develop wise response to those actions or those situations. Więc nie możemy
spowodować, że nie będzie złych rzeczy w życiu, ale możemy wytrenować naszą mądrą reakcję na te rzeczy lub sytuacje. So if you can see this this pattern, then this reduces the grounds for anxiety, in the sense that you know whatever happens in a particular situation, you can maintain your standards, you can maintain your sila at the very least. Więc jeśli widzisz tą zależność, to redukuje podstawę tego niepokoju, bo wiesz, że w każdej sytuacji, jaka cię napotka, możesz utrzymać swoje standardy, możesz utrzymać swoją sila. Even if you lose your mindfulness for a little bit, then that's not a major issue. As long as you're within the 5 precepts, nothing really bad will happen. Nawet jeśli stracisz swoją uważność na chwilę, to nie jest aż taki wielki problem, bo dopóki jesteś w ramach 5 wskazań, nic naprawdę złego cię nie spotka. So the more that you keep precepts and the more that you develop mindfulness, the more skill you develop for dealing with situation. And then there's a fearlessness comes into the mind, and you know, well, whatever happens, let it happen. I'm ready for whatever. I know how to look after my body, my action, my speech. I know how to look after my mind. So what is there to fear? Więc im bardziej to praktykujesz, utrzymujesz wskazania, tym większa pojawia się umiejętność i w końcu pojawia się poczucie bycia nieustraszonym, że poradzisz sobie, że potrafisz zadbać o swoją mowę, swoje działania i swoje myśli, więc nie ma się czego bać. One very practical piece of advice is to write an anxiety journal, like every day. Write what you're anxious about, and then over the course of some months, you can look back and see, that day, that week, that month, I was anxious about this, and then see to what extent your anxiety was rational and the things that you feared did actually occur. Jednym ze sposobów, praktyczną poradą jest, że można prowadzić dziennik niepokoju. Dziennik niepokoju, w którym zapisywać codziennie, co wywołało niepokój, i potem po kilku miesiącach zajrzeć i przeczytać w tym dniu, w tym tygodniu, w tym miesiącu, czy to, co mnie niepokoiło, czy było to rzeczywiście racjonalne. Czy te rzeczy, których się obawiałem, wydarzyły się. So the Buddha gave a very short teaching. It's like, whatever you think it will be something else. You know, you don't know what the future will be, other than that it won't be what you think it is. Buddha miał tu bardzo krótkie nauczanie. Cokolwiek myślisz, będzie inaczej. Jakakolwiek myślisz, że będzie przyszłość, będzie inna. Yeah. So again, you can write a journal, anxiety journal, and see whether that's true or not for yourself. Może tak zrobię. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Chciałem tylko dodać, że teraz zauważyłem, że pominąłem jedną taką rzecz, analizując swoje jakieś zachowania, że faktycznie jest pewien wzór, jest pewien nawyk, kiedy ja się łapę po tym, jak budzę się rano, wyszukując automatycznie, co to właściwie mogłoby mnie dzisiaj niepokoić. So I think there is a pattern that when I wake up, I start thinking, what is there I should be worried about? What is there I should be anxious about? Well, the way to deal with first thought in the mind is to take care of your mind as the last thought before you go to sleep, because Sposób, żeby zająć się pierwszą myślą rano, to jest, żeby najpierw zająć się też ostatnią myślą, zanim pójdziesz spać. So put your mind at rest, and you can come up with some mantra or some thought, some useful reflection,
and have that in your mind as the last thing before you go to sleep. And when you wake up, that'll be the first thing there. Okay, thank you very much, Ajahn. Yeah. Okej, to czyli możesz mieć jakąś refleksję, czy jakąś mantrę, czy jakąś użyteczną myśl, która uspokoi twój umysł przed snem i to wpłynie na twoją pierwszą myśl rana. Dziękuję. I just want to add something. My mother is like world champion warrior. Dodam coś, moja matka jest And I mistrzynią tried- świata w walce. And I tried so many things over so many years to help her. And in the end, none of the Buddhist reflection really helped. And then I remembered when I was a boy, there was a song, and you may know this song. And so this was my final, most successful effort, is get my mom to sing this song called Ke Sara Sara. Do you know this song? Yes, I do. Yeah, so you just sing this song before you get Ke Sara, whatever will be, it's the future, you see, Ke Sara Sara. And at I'll least for try. my mom, it worked better than all the Buddhist teachings. So you can... Maybe Więc we'll wiele see. lat próbowałem pomóc mamie i próbowałem podać jej te wszystkie buddyjskie refleksje i to nie pomagało, aż w końcu przypomniałem sobie piosenkę, którą śpiewałem, jak byłem mały. To była piosenka Ke Sera Sera, to znaczy co będzie, to będzie. I poradziłem jej, żeby ją śpiewała i to zadziałało lepiej niż te wszystkie buddyjskie nauki. Dziękuję. Thank you. Dzięki. Teraz Artur. Ja mam dwa pytania. Jedno odnośnie dłuższych medytacji, takich 2-3 godzinnych. Pytanie jest, czy lepiej utrzymywać ciało w całkowitym bezruchu, pomimo że czuję, że na przykład się przekrzywiam, czy się powoli trochę zapadam, garbię, czy lepiej co jakieś pół godziny, na przykład 3 godziny jednak poprawić tą pozycję, czy jednak w ogóle to utrzymywanie ciała w bezruchu nie ma sensu i na przykład lepiej jest na przykład robić godzinę medytacji z oddechem, potem pół godziny medytacji na przykład chodzonej, a potem znowu godzinę z oddechem, a potem godzinę z medty na przykład. Czy lepiej się fokusować na jednym typie medytacji jak najdłużej? So I have a question about longer sessions of meditation. For example, if I am trying to sit for 2 or 3 hours, but I feel that my position is not right, that I'm skewed to the side, or that my back is curved. So should I continue like this, or should I maybe change and do shorter half-an-hour sessions, or maybe switch between walking and breath and then meditation? So what's the best way to tackle it? Sorry, I missed the beginning of that question. There was some interference. The beginning was when I'm trying to sit a longer session, like 2 or 3 hours, should I like force myself to stay still and stick to one kind of meditation, or maybe change a bit of walking, a bit of breath meditation while sitting, or some metta? Because when he's forcing himself, he's feeling that his body is like position is not right, and should he continue or change? Yeah, I mean, I don't think there's any great merit in or advantage in sitting for long periods too regularly. It's a good thing to do every now and again, but if a meditation really develops, then you just define that the sitting just naturally spreads, and if assuming that you have that kind of time, that you sit for longer. But to sit for 2 or 3 hours simply as a practice, I would say do that every now and again, but don't make that your regular habit.
nie wydaje mi się, żeby była wielka zasługa czy wielka zaleta w siedzeniu długich okresów czasu regularnie. Że można to zrobić raz na jakiś czas, ale nie jest to zbyt użyteczne i że jeżeli medytacja się rozwija w naturalny sposób, to w naturalny sposób okres siedzenia się rozwija. W związku z tym siedzenie na siłę 3 godziny można zrobić czasami, ale lepiej nie robić z tego stałej praktyki. So it's quality rather than quantity that is important. If you have both, you have quality and quantity, well, that's great, but don't sacrifice quality of mindfulness for length of time sitting in one position. Więc chodzi o jakość, nie o ilość. Jeżeli masz i jakość, i ilość, to super, to bardzo dobrze, ale nie poświęcaj jakości dla ilości, żeby siedzieć długie okresy czasu. Nie poświęcaj jakości i swojej uważności. So alternating sitting and walking is a very skillful way of practice. Usually, if you do this, then you'll find that you have some preference either for sitting or for walking. And so you can sit more than walk or walk more than sit, but you should still be able to develop the two together. They complement each other. Więc siedzenie i chodzenie na zmianę to bardzo umiejętny sposób medytacji. Zazwyczaj odkrywa się, że bardziej się lubi chodzenie albo bardziej się chodzi siedzenie i to się rozwija, ale one wzajemnie się wspierają. Okay. Mam jeszcze drugie pytanie odnośnie to znaczy tak, pewne szkoły mówią o tym, że medytacja to jest ciężka praktyka i wymaga dużego wysiłku, a inni za to mówią, że wystarczy tylko odpuszczać i obserwować. So there are two schools of thought. One says that meditation is hard work and needs a lot of effort, and the other schools that you just have to relax and let go. Jak to należy balansować na różnych etapach zaawansowania? So how to balance it on different levels of practice? Yeah, I mean they're both true, aren't they? I mean these are different aspects of meditation. Obie mają rację. To są różne aspekty medytacji. Certainly, if you're looking for some shortcut or some like quick fix, then when the mind becomes relaxed, then people tend to get attached and dull and sleepy because they mistake relaxation for peace of mind and freedom from defilement. Więc jeżeli szukasz jakiegoś skrótu, to jest tak, że kiedy ludzie się relaksują w medytacji, to wtedy stają się otępiali i śpiący, ponieważ mylą relaks ze spokojem umysłu i wolnością od splamień. But on the other hand, you have to enjoy meditation if you want it to be sustainable throughout your life. If meditation is too difficult, well, you might be able to comfort yourself and say, well, this is it's tough, therefore it's good for me. But in the long run, if you don't find a way to enjoy the whole process of meditation, you'll become kind of dry and dull, and you'll lose your love and your passion for this practice, and that will be a real obstacle. Ale jeżeli medytacja jest, jeżeli chcesz, żeby ta praktyka mogła być podtrzymana przez całe życie, to mając tylko ten wysiłek, to może jesteś w stanie się pocieszyć tym, że skoro to jest trudne, to znaczy, że jest dla mnie dobre, ale z drugiej strony stanie się to trochę suche i trochę otępiałe, nudne,
i stanie się tak, że stracisz miłość i pasję dla tej medytacji. I to też niedobrze. So the motivation in meditation is every bit as important as technique, and creating the right motivation and being able to sustain that right motivation is one of the most important meditation skills. Więc motywacja jest tak samo ważna jak technika i podtrzymywanie tej właściwej motywacji jest jedną z najważniejszych umiejętności w medytacji. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Thank you very much for your answer. Dzięki. Teraz Georgi. Witam Pandę. Mam pytanie na temat, takie trochę teoretyczne może, na temat anatty. Theoretical question. Na temat anatty. Jak wiadomo, w sutach Buddha na temat pytania istnienia czy nieistnienia ja odłożył to pytanie na bok. So a question about anatta. So as we know, when the Buddha was asked about the existence or non-existence of self, he asked to put the question aside. Didn't answer. Ale w większości współczesnych szkół i nawet wcześniejszych, znaczy nauczyciele i różne filozofie tych szkół, znaczy mówią o jakimś istnieniu albo nieistnieniu ja. But most modern Buddhist schools and probably historical Buddhist schools, they usually talk about some kind of existence or non-existence of a self. I oni mówią albo o tym, że ja istnieje w jakiś sposób, na przykład, że na poziomie absolutnym ja nie istnieję, a na poziomie takim, jak to powiedzieć, nie absolutnym, takim względnym. So they either talk about some way the self exists, for example, that it doesn't exist in the absolute sense, but it does exist in a relative sense. I ja bym chciał zapytać Ajahna na ten temat, jak on rozumie ten temat anatty. So the question is, how do you understand the subject of anatta? Ajahn mógłby wyjaśnić ten temat. So explain it to us, please. Yeah, first of all, in the sutta, the Buddha talks about 4 kinds of attachment, or upadana, and one of them is. W Buddha mówi o 4 rodzajach lgnięcia, przywiązania, upadana. And the fourth and most profound is atuvadupadana, which means attachment to the idea of self. Więc 4 to jest przywiązanie do idei ja. Or the concept of self. Albo koncepcji ja. So anatta is not a kind of a state that can be discovered. The teaching of anatta is simply, in my view, a refutation of all of the ways and all of the places in which we create a sense of self. Więc anatta moim zdaniem to nie jest stan, który trzeba odkryć, tylko to jest odrzucenie wszystkich idei, all the places or the, would you... in all parts of body and mind, let's say, that we find sense of self. Więc odrzucenie ja we wszystkich częściach ciała i umysłu, gdzie odnajdujemy to poczucie ja. So if I could give an analogy, it's as if we
believe that there, in a house, there is radioactivity in the house, and we take a Geiger counter and we go through all of the rooms on the bottom floor and the top floor and the roof, and every single surface, every single part of this house, we use the Geiger counter, and there is no click, click, click. So we can conclude that there is no radioactivity in this house. But it's not that we... domu, w którym jest promieniowanie radioaktywne, więc chodzimy po nim z licznikiem Geigera. Od dołu do góry sprawdzamy wszystkie powierzchnie, wszystkie pokoje i ten licznik nigdzie nie klika, więc możemy dojść do tego, że w tym domu nie ma promieniowania radioaktywnego. So it's not that we discover like an absence of radioactivity. The Geiger counter just tells us that there's no radioactivity there. It's not a thing to realize or discover. It's a technique or a reflection and an insight into the ways in which we create a sense of self, and it enables us to learn how to not create that sense of self. Więc to nie jest, nie chodzi o to rozpoznanie, że tej radioaktywności tam nie ma, tylko po prostu widzimy, że po prostu jej nie znajdujemy. Więc chodzi o to, że jest to wgląd w sposób, w jaki stwarzamy to ja. So I think that when we look at as a practice, a meditation, then what we're looking at is control and ownership. These are the power or control and ownership. These are the perceived qualities of self. Więc w medytacji szukamy kontroli i poczucia własności, zawłaszczenia. Więc moc kontroli i moc zawłaszczania. Yeah. So when we look at the body, look at feelings, perceptions, thoughts, sense consciousness, we cannot find an owner of these phenomena. These phenomena exist as... Patrzymy na ciało, uczucia, myśli, świadomość zmysłów, nie widzimy tam właściciela. So there's a flow of phenomena, and these phenomena are changing according to causes and conditions. Więc jest przepływ zjawisk, a te zjawiska zmieniają się w zależności od przyczyn i skutków i warunków. So I think to avoid getting caught up in the trap of philosophical debate, then as a meditator, we are trying to observe the ways in which we can attach to the five khandhas of the body and mind as self, and what results from that, the suffering that results from that, and we can learn how to not create that sense of self and identify with being the owner or the controller of phenomena. Więc żeby jako medytujący, żeby uniknąć tych filozoficznych pułapek, patrzymy w jaki sposób pojawia się poczucie ja w związku z khandhami i w jaki sposób pojawia się cierpienie, gdzie pojawia się zawłaszczanie i kontrola. So and then how liberation can be realized through not adding on to phenomena, not creating a sense of self on top sposób wyzwolenie może się pojawić poprzez niedodawanie nic do zjawisk, poprzez niedodawanie nic dodatkowo. So another way of reflecting on this that found in the commentaries, if we can imagine having two candles,
and the candle flame is not a thing in itself. You say there's no self, there's no abiding permanent entity called the flame, but the flame is the moment by moment manifestation of the chemical reaction between the wax and the wick and the oxygen. Albo refleksja z komentarza. Kiedy mamy dwie palące się świece, to ten ogień, który płonie, nie jest żadną jednostką, żadną całością, żadną istotą, ale jest cały czas chwilową manifestacją reakcji pomiędzy knotem zapalonym a tlenem z powietrza. But in normal discourse, in conversation, then of course we just refer to candle flame. A w normalnej rozmowie mówimy oczywiście o płomieniu świecy. And that's a necessary convention for communication, ease of communication. To konieczna konwencja dla możliwości komunikacji, żeby ułatwić komunikację. So in the teaching on rebirth, then the analogy continues that if one candle come to its end, you can light a second candle from the first candle, but it's not that there has been a transfer of a thing called a flame from the first candle to the second candle. It is the continuation of a process. Więc kiedy myślisz o odrodzeniu, kiedy pierwsza świeca się wypali, zacznie wypalać, można zapalić następną świecę, ale nie jest to przekazanie jakiejś rzeczy, tylko kontynuacja procesu. Okay, thank you very much, Pante. This is my favorite topic. I can talk about this for hours. To mój ulubiony temat, mogę o tym mówić godzinami. Okay. Okay, next question. Yeah. Dzięki. Teraz Ania. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie mojej pracy. A question about my job. Ja pracuję z dziećmi, pomagam dzieciom i bardzo często w mojej pracy trafiam na taką sytuację, że no, dzieci są krzywdzone przez jednego z opiekunów. So I work with children and I very often encounter a situation where I find out that a child is harmed by one of their caretakers, parents. I dla mnie wiąże się to też z koniecznością zawiadamiania różnych kolejnych instytucji. So it means I have to inform certain authorities. I teraz to generuje konflikt pomiędzy mną, jako tą pierwszą osobą, która dostrzega sytuację, z tym krzywdzącym opiekunem. So it causes a conflict between me as the person who informs the authorities and the person who harms the child. I rozpoczyna się wtedy, no właśnie, taki proces, w którym no, ja też spotykam się z różnymi, też trudnymi takimi sytuacjami ze strony tego opiekuna, tak? To są no, ataki, tak? Znaczy nie fizyczne, tak? So Ale then the whole process starts. So then I'm getting attacked verbally by this person. Jest to trudna sytuacja, tak? I ja jakoś też chcę zadbać o siebie, też o to dziecko, tak? Które jest pod moją opieką i też to tak wygląda, że przez jakiś czas, bo to wszystko trwa, bardzo często też ten drugi opiekun ma dostęp do tego dziecka też. So the situation is complicated because I want to take care of, look after myself and the child, and this person, this caretaker, still has access to the child. I mówiąc szczerze, to co mi przeszkadza i jakie jest moje pytanie, to to, że mój umysł w tych sytuacjach, ja czuję, jak on się przesuwa na takiej skali albo od lęku po złość. And my question is that in this situation, my mind is fluctuating between fear and anger. I
próbuję, bo chodzi o to, że te dostępne nauki, które ja już znam, które sobie przyswajam, próbuję sobie jakoś z tym wszystkim poradzić, ale no nie zawsze mogę, nie zawsze jest to skuteczne. The teachings that I studied, all I know, it just doesn't help me. Czy jest coś, jak mogę jakąś poradę, jak mogę na to spojrzeć? I ask for some kind of advice. How should I view this situation, maybe? Yeah, I think that I don't think it's possible to perform this kind of duty and this necessary and praiseworthy livelihood without any stress. It's not going to be a peaceful way of living, for sure. Nie wydaje mi się, żeby można było wykonywać te zadania, które są pożyteczne i godne pochwały, ale nie wydaje mi się, żeby dało się je wykonywać bez stresu. To nie będzie spokojne zajęcie. Tak, tylko jak czerpać tą siłę? Bo chodzi o to, że nauki bardzo mi pomagają. Where should I get some strength for this situation? Yeah, yes. I would say first of all that presumably you're working for an organization, and that they should be providing that kind of support for people who are on the front line, like you are, and that maybe is because I don't have a knowledge of how your working situation, but this is something you need to speak to about your bosses or your boss or the people that you work with, because I'm sure it's not you alone has these kinds of feelings, and there need to be support within your organization Myślę, że powinnaś poszukać jakiegoś wsparcia ze strony ludzi, z którymi pracujesz, może przełożonych, może innych, bo przecież na pewno nie tylko ty tego doświadczasz i powinno być jakieś wsparcie w organizacji, w której wykonujesz pracę. Znaczy tak, ja mam to wsparcie, tylko mi bardziej chodzi o mój umysł. I do have this support, but I don't know what to do with my mind. Yeah. So I'm just going like step by step. So I start off with the basic. Po kolei, po kroku wytłumaczony. Yeah. In terms of practice, we have what we call the four Brahmaviharas, we have metta, it's the wish for others to be well, and karuna is the wish for those to be free from suffering, and mudita, when we can appreciate and enjoy the goodness and success of others, and the fourth positive emotion, and most important one, is equanimity, and this is the evenness and balance of mind. Mamy 4 Brahmavihary. Mamy takie nauczanie 4 Brahmavihary. Po pierwsze jest metta, czyli życzenie, żeby inni mieli się dobrze. Potem mamy współczucie, karuna, czyli żeby nie cierpieli. Potem jest mudita, czyli docenianie tego, że są szczęśliwi. I potem jest 4. najważniejsza emocja pozytywna, czyli zrównoważenie, upekha. So these groups that we find in the Buddha's teaching, they're not just arbitrary groups. They have an organic relationship between the different members of the group. Więc te grupy, te wyliczanki, które znajdujemy w naukach, one nie są zebrane razem w arbitralny sposób. One są zawsze organicznie połączone i nie są wymieniane przypadkowo. So sometimes we want to help somebody, help them to be happy, or to help them to be free from suffering, but we can't do it. Czasami chcemy komuś pomóc, żeby był szczęśliwy, wolny od cierpienia, ale nie da się tego zrobić. We don't have the power or the authority, or else that person doesn't trust us enough, or someone who's behaving in unskillful way is they think they're right, and they think they're right and you're wrong. Albo nie mamy władzy, albo nie mamy mocy, albo ktoś nas nie słucha, albo zachowuje się nieumiejętnie, a uważa, że zachowuje się umiejętnie. So we know for instance, very good people, or we say religious people,
who believe that beating children and physically abusing children is a good thing, and it's the duty of a parent to do that. Mamy ludzi religijnych ludzi, którzy uważają, że bicie dzieci to coś dobrego i że jest to obowiązek rodzica. So it's very difficult for people to see their conduct in a clear light when it's part of a religious faith. Więc bardzo trudno jest ludziom spojrzeć na swoje postępowanie jasno, kiedy jest to elementem ich wyznania. So to develop upekkha or equanimity, we're trying to look in all the contributory factors, all the things that contribute to this situation and to this abuse or misconduct, and not looking for blame, but looking at contribution. Więc żeby rozwinąć upekkhe, musimy spojrzeć na wszystkie czynniki, które powodują tą sytuację, które coś do niej wnoszą, i spojrzeć nie w sensie winy, ale w tego wkładu w tą sytuację. An example, of course, is a case where probably the most horrible thing is sexual abuse of children by parents or caregivers. And then we find out that the abuser was abused themselves when they were a child, and their abuser was abused, and there's something that goes back for. And so we see our feeling changes when we know that the abuser is also the abused, and we see a bigger picture of how what contributes to this kind of situation. Na przykład w najstraszniejszym przypadku, czyli na przykład wykorzystywania seksualnego dzieci, możemy ujrzeć, że oprawca sam był kiedyś ofiarą, a ten, kto był jego oprawcą, też sam był kiedyś ofiarą, i ten cykl trwa. Więc wtedy po takiej refleksji możemy zauważyć, że nasz stosunek do sytuacji zmienia się. And so the more clearly we see the complexity of situation, and we avoid this black and white and good and bad and evil and innocent way of looking at things, then the more our heart becomes into balance. Więc im bardziej po prostu widzimy sytuację i unikamy myślenia w kategoriach czarne, białe, złe, dobre, tym bardziej nasze serce może stać się zrównoważone, w równowadze. And I think that like bringing your mind to that sense of calm or balance through understanding situation, that's not like that's the end. Okay, that's you fixed. But to observe that the more even your mind is, then the better decisions you make. That when your mind is, sorry. I kiedy sprowadzisz to swoje serce, umysł na jakby równy poziom, to nie jest jeszcze koniec. To nie jest jeszcze koniec, ale jeżeli umysł będzie spokojny, to wtedy z tego punktu można podjąć lepsze decyzje. So you see that when your mind is filled with fear and anger, then you don't act so wisely, and you're not so effective in helping to improve situation. That the more you can maintain your evenness of mind and clarity of mind, then the better you can do your job, and the more effective you can be in helping people in this situation. Więc kiedy ten umysł będzie na równym poziomie, to wtedy podejmiesz lepsze decyzje i będziesz mogła lepiej pomóc ludziom w tej sytuacji. So I think it's we recognize the suffering of the human condition, and how people who don't understand themselves, have never even thought about training their mind, continually acting and speaking and thinking in ways that cause suffering for themselves and for others, and that people who are acting in terrible ways and harmful ways, they are creating the karma in the future
that they will have to receive the results of that, and we don't think, oh no, then that's their, serve them right, that's their punishment. It's just so sad, the human condition is sad. There's so much sadness there that people are like this. And we don't... są ludzie, którzy działają w zły sposób, to wtedy nie myślimy dobrze i jakby odbiorą rezultaty swojej kammy, wtedy nie myślimy o tym dobrze im, tak? Tylko prowadzi to nas do pomyślenia, że to jest bardzo smutne, że ta kondycja ludzka jest smutna. But there's also goodness there, and we recognize that we ourselves can be just a small force of goodness in the world. Ale jest w tym też dobro i możemy rozpoznać, że my sami możemy być tą małą siłą dobra w świecie. And I think that the refuge that we have is not, we can't measure in terms of results. This is an area where often the results are not so good, but that we have that feeling, well, at least I'm doing what I can. I'm doing the best I can with pure heart. I może nie da się tego zmierzyć od strony rezultatów, bo te rezultaty często nie są aż tak widoczne od razu, ale możemy pomyśleć, że moje serce jest dobre. And just that, and sometime, have some pride in yourself that you are willing to make this kind of sacrifice and deal with this kind of situation for the welfare of others. That's a wonderful thing, and it's something that you should feel some joy that you can at least do some small thing to reduce the amount of suffering in the world you live in. I możesz pozwolić sobie na trochę dumy i trochę radości z tego, że robisz coś, żeby zmniejszyć cierpienie w świecie, w którym żyjemy. Okay. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Ajahn, how many more questions will you take from us? I can go for another half an hour, maybe. Just keep going. I'll tell you when it's enough. Tak, można? To dzień dobry. Ja mam taki problem z pogodzeniem życia świeckiego ze ścieżką buddyjską, którą wybrałam. I od kiedy mam takie poczucie, że jest to dla mnie, mój rozwój duchowy jest dla mnie najważniejszy, to wszystko, co nie dotyczy bezpośrednio tego rozwoju duchowego, jest dla mnie bardzo frustrujące i irytujące. Teraz przetłumaczę kawałek. So I have a problem. I can, like my life doesn't. Jeszcze raz początek, z pogodzeniem. Życia takiego świeckiego, które żyję normalnie z ścieżką buddyjską, którą wybrałam. Okay. So there is a conflict between my life as a lay person and the Buddhist practice, and everything that isn't part of my spiritual life is annoying me. Tak? Wszystko jest denerwujące, tak, co... Tak. I chodzi o to, że nie umiem znaleźć sobie takiego miejsca w życiu, można powiedzieć, i wiem, że mogę stosować nauki Buddy we wszystkim, co robię, ale mimo wszystko właśnie straciłam poczucie sensu tych wszystkich innych rzeczy, które robię, po prostu straciłam poczucie sensu. I so nie umiem I lost the sense of purpose and meaning in life, except for everything that is not the Buddhist path. Tak. I nie umiem tego miejsca sobie znaleźć. Może mogłabym poprosić o radę, jak sobie w tej sytuacji poradzić. And I can't find my place, so how should I deal with this situation? Well, it may be that you are on the path towards a monastic life, but it's something to really look at and examine over a long period of time. And if it's possible to spend, like a month or 2 months or something in monastic environment to see whether in fact this is where your heart is taking you. Może to być tak, że jesteś na ścieżce do drogi monastycznej
ale potrzeba to trochę czasu, żeby się temu przyjrzeć i zbadać, czy może to jest to, że serce zabiera cię w tym kierunku. No, I'm myself, I can recognize I had this feeling myself, but I was like 19, 20 years old. So, you know, I was fortunate that I got this feeling at a very young age. And Ja sam miałem wtedy 20 lat, kiedy to poczułem, więc miałem szczęście, że byłem w bardzo młodym wieku. But I would also like to recommend that you expand your idea of spiritual life, because everything that happens within you, this is your spiritual life. So irritation, that's part of your spiritual life. Dealing with irritation, that's something you can do right now and today, because there's nothing that's embedded in the situation or the people. It's something you create. Radzę ci, żebyś rozszerzyła swoją definicję życia duchowego, ponieważ to wszystko jest twoim życiem duchowym. Ta twoja irytacja też jest życiem duchowym. To nie jest coś, co jest wygrawerowane czy wklejone w tych ludzi czy w te sytuacje, ale to jest coś, co pochodzi z ciebie. So the defilement, or the thing to really examine and investigate, is what we call vibhava tanha. So there are three kinds of craving. There is the craving for sensual pleasure or sensual experience, and then there's the pleasure to be, to become, to be famous, to be loved, to be respected, to be someone. All these desires based on idea of self. And then there is desire to get rid of. I don't need this right now. I don't want this in my life. And this is important cause of suffering in our life. So the challenge is, how can I live in the middle of things that are inviting me to be irritable, or inviting me to be angry or upset, and without the mind falling into that trap. So this is very important work to do, the way that irritation and resentment and aversion arise in the mind, and how to protect the mind from them. Więc to, co tu trzeba zbadać, to jest vibhava tanha, czyli lgnięcie do niebycia. To są trzy rodzaje lgnięcia. Po pierwsze do przyjemności zmysłowych, po drugie do bhava tanha, czyli do stawania się, bycia sławnym, bycia bogatym, bycia jakimś, a po trzecie vibhava tanha, czyli do tego, żeby czegoś nie było i żeby zbadać, jak to się ma do tych sytuacji, które się pojawiają w uproszczeniu. Okay. Okay, dziękuję. Dzięki. Teraz Dawid. Hello, Ajahn. Thank Hello. you to join our groups. I'm happy to see you. And I have some small question. I hope it's not going to be a stupid question, because it's going to be perhaps one of the last questions. My question is, I use my Polish only language. Od wielu lat medytuję. Odkąd pamiętam, zawsze pomagałem ludziom. A medytacja tylko wyzwoliła te uczucie lub spotęgowała je coraz bardziej. Oprócz wspierania różnych instytucji charytatywnych, mam ciągły niedosyt. Czuję, że powinienem zrobić coś więcej i więcej i więcej. I te uczucie mnie nie wypala, ale ciężko mi sobie z nim poradzić. Co powinienem zrobić, żeby dać siebie maksimum? Okay, so I've been meditating for a long time, and in my life, since always, I've been doing a lot of charity, helping a lot, and since I started meditating, this need to help is even stronger. And in a way, it's difficult because maybe it's not, he said, maybe it's not that I feel burnt out, że nie czujesz się wypalony, ale...
ale te uczucie na tyle spotęgowało, że nie wiem, co mam dalej robić, żeby dać siebie więcej, a jednocześnie nie zaburzyć swojego rytmu życia. But it's so overwhelming that I don't know what to do more, but also not to interfere with just normal way I live my life, with the rhythm of my life. Yeah, I mean, I've had conversations with monks in other tradition, in China in particular, and talking about Mahayana and Theravada, and so the cliche kind of idea of Theravada is we're just interested in our own development and neglect the welfare of others. And my view is that's not correct, but that we see there needs to be a development of the two dimensions together in harmony. Okay, więc miałem rozmowy z mnichami z innych tradycji, z chińskiej tradycji i jest taki banał, że Theravada zajmuje się tylko pomaganiem samemu sobie i tak nie jest. I moje doświadczenie jest takie, że dwie rzeczy powinny być w harmonii. So the the optimum. Sorry, Pan Ajahn, two things in harmony are. Well, the inner development and the for one's own welfare and happiness, and then action in the world to promote the happiness and welfare of others. Okay. W harmonii powinno być dbanie o nasz wewnętrzny rozwój, wewnętrzny dobrostan oraz dbanie i pomaganie innym. Te dwie rzeczy powinny być w harmonii. So right livelihood is one part of the Eightfold Path, and to be able to live your life in the world in working within for a charitable foundation or helping others, that's a wonderful thing. You're blessed to be able to live your life in that way. Więc jeżeli w sensie właściwego życia, jeżeli na przykład pracujesz do organizacji charytatywnej, to jest bardzo dobrze. To masz szczęście, że możesz żyć swoje życie w ten sposób. But if you don't look after your heart and your mind, then it can also be a source of suffering. For instance, someone who's very good at their job, then they will receive praise, and if they don't know how to look after their heart, then they can be swayed by and caught up in the praise. And in a lot of the groups of good people trying to do good things in the world, then there tend to be a lot of arguments and differences of opinion. Ale jeżeli nie dbasz o siebie, to na przykład w tej pracy możesz natrafić na dużo pochwał i może cię to w jakiś sposób wytrącić z równowagi, że może to wpłynąć na ciebie. I wiele dobrych ludzi, którzy robi dobre zadania w świecie, na przykład, są ze sobą bardzo skonfliktowani. So helping others and doing things in society for welfare of others, then there has to be the inner work of mindfulness and knowing one's capacity, how much is the right amount, optimum amount, know how to protect the mind from the worldly dhammas of praise and blame and so on, and not to get attached to views and opinions and ideas. Więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zbalansować, jak nie przywiązywać się do światowych dam, pochwały i krytyki, jak nie przywiązywać się do poglądów i opinii. But in the practice of meditation, one of the very powerful meditation practice is the recollection of the good things that you've done in your life. Bardzo mocną praktyką jest wspominanie dobrych rzeczy, które zrobiło się w życiu. So working in a charitable endeavors, charitable field, you're not only creating benefit for others,
but you are accumulating the resources for developing very powerful meditation. Ale więc pracując dla innych, nie tylko im pomagasz, ale też stwarzasz zasoby dla bardzo mocnej medytacji. Because systematically bringing up memories of good things you've done in your life brings a sense of joy to the mind, and that joy that comes from recollection of goodness can take the mind beyond the hindrances and into samadhi very quickly and effectively. Bo radość z zrobienia dobrych rzeczy może pomóc przezwyciężyć przeszkody i zaprowadzić umysł do samadhi bardzo szybko i skutecznie. So yeah, I guess what I would say is that it's always trial and error, and finding a balance between the inner development and external. It's not like a fixed thing that now I've got this and I just maintain this, because it's changing all the time, and you have to reestablish that balance again and again and again, and being sensitive to the inner development with regard to the external conduct, and finding how to optimize that as best as possible again and again. Więc jest to zawsze kwestia próbowania, czyli prób i błędów i odnajdywania tej równowagi na nowo i na nowo. Thank you so much for great answer. Thank you. Dziękuję bardzo. Is it 2 more questions? Yeah, okay. Okay. I'm sorry. I wanted to say something. The translator needs a technical break, but Amiran speaks perfect English, so the next question will be untranslated. Okay. I can translate as well to myself. Okay. Yeah, go ahead, Piotrek. So yeah, first of all, very glad to be here, Ajahn, and thank you for all your teachings, spoken, written, and handwritten. So my question is about the observation that you made in Stillness Flowing, when you wrote that Ajahn Chah, when he kind of grew accustomed to Western students, he started to treat them in a different way, right? So he was more strict towards the Asians, and towards Westerners, he was more like a fatherly figure, because he recognized that there's some like a different cultural background. And I'm wondering whether it's very interesting, and what I'm thinking about is whether there's some corrections that we need to make and take that into account when we, read suttas, or when we listen to the Dharma as kind of interpreted by the Thai masters who are, who grew, in that culture. And I have just like 3 examples of these differences. So first is, I think one of your monastic students, Ajahn Sujato, made this point that like there's 0 occurrences of neurotic self-hatred in the suttas, whereas this is like very common in the West. The second one is there was this research done that like 70% in the West find it more difficult to feel compassion to themselves rather than to others, which seemed to be reversed, in the East, and there's no like metta to oneself in the suttas, for example, even though it's common to teach it, in the West. And then the third one, also interesting, psychotherapy. A lot of seasoned Western Dharma practitioners also have long track record of psychotherapy, which is curious, like because some say it's like a different tool, but then it kind of, you could say that it dilutes the tzada, the conviction, because then you have to apply different lens, maybe, and and then you're not sure whether you can always apply this Dhamma lens to all the situations. So I'm very curious about your thoughts on this. Yeah, I mean, that's such an interesting topic. We could spend like an hour or 2 just talking about that. Do you need to translate that into Polish? Yeah, maybe I will just repeat quickly my question in Polish. Thank you, Joanna. W skrócie, bo Ajahn w książce w biografii Ajahna Chah
napisał, że Ajahn Chah inaczej traktował swoich zachodnich studentów, kiedy zrozumiał, że oni są bardziej jakby neurotyczni. Był bardzo taki strict w odniesieniu do tajskich mnichów, natomiast w stosunku do tych zachodnich był bardzo taki łagodny, był takim ciepłym ojcem. I w związku z tym właśnie spytałem Ajahna, jakie wnioski z tego powinniśmy wyciągnąć, ze względu właśnie na te różnice na zachodzie. Jakby ludzie, którzy praktykują damę, często też chodzą na psychoterapię. W suttach nie ma wspomnienia, nie ma w ogóle mowy o czymś takim jak neurotyczna nienawiść do samego siebie, co często się na zachodzie spotyka. I też były takie badania, że w większości na zachodzie ludzie mają problem z odczuwaniem współczucia do siebie, co nie występuje na wschodzie, więc takie jest pytanie. All right, thank you. Okay, so there are so many different points here. I would say first, I don't completely, I wouldn't characterize it quite in the way that you did with regard to Ajahn Chah. It was more of a personal thing, but and he could be very strict with the Westerners as well. But po pierwsze nie powiedziałbym, żeby tak można było scharakteryzować Ajahna Chah, że było to bardziej osobiste i że był bardzo ostry czasami również w stosunku do ludzi zachodu. But certainly when the majority of the monks in the monastery were from rice farming, peasant rice farming families with very little formal education, that certainly influenced the way that he spoke or motivated the Thai monks. And kiedy większość tych ludzi to byli farmerzy, którzy uprawiali ryż, z rodzin, które uprawiały ryż, to więc wpływało, prości ludzie, więc wpływało to na sposób, w jaki się z nimi komunikował. And so the sort of prevailing kind of ethos was often this kind of, I would almost say like macho warrior kind of way of talking. And with the Westerners, that didn't work very well because of this. Przeważał tam etos takiego bardziej macho, może wojownika i ten sposób rozmowy, ale z ludźmi z zachodu to nie działało. Brought up a lot of stress and strain and competitiveness and self-aversion. Z powodu tego, że mieli dużo stresu, dużo napięcia, dużo nienawiści do samych siebie. So he would adapt his teachings more. Certainly, I would say that generally Thai monks respond to formality very well. Na przykład powiedziałbym, że tajscy mnisi bardzo dobrze reagują na formalizmy. Whereas in the West, we have this idea that informality is more authentic. And so he was able to adapt to that and be more informal. A na zachodzie mamy tę ideę, że bycie nieformalnym oznacza bycie bardziej autentycznym, więc był w stanie dostosować się do tego i być bardziej nieformalnym. So it was quite amusing that the Thai monks would consider that their Ajahn Chah was the real Ajahn Chah, and he put this kind of special, kind of informal, jokey kind of persona on specifically for the Westerners. Więc where the Westerners mogli myśleć, że ten ich Ajahn Chah był prawdziwym Ajahnem Chah, który nakładał tę maskę nieformalnego, żartującego Ajahna Chah tylko dla ludzi z zachodu. Whereas the Westerners thought this was the real, we had the real Ajahn Chah, and he could just put down all that kind of formality that he needed with the Thais and just be himself. So everyone had their own kind of, take on it. A z kolei ludzie z zachodu myśleli, że to ten ich jest prawdziwym Ajahnem Chah, który z kolei stawał się formalny specjalnie dla Tajów. Więc każdy miał na to jakiś własny pogląd. Yeah, but I think that it has been a revelation, and I've heard it's repeated in case of many senior Asian teachers from Dalai Lama and Thai monks, that they are shocked and astounded at the level of self-aversion and guilt that they find
it's just bizarre to them, you know, and I think for the Westerners, at least to the recognition that this is a culturally conditioned phenomena, it's not the human condition as such. Ale pojawia się to u wielu azjatyckich mnichów, czy to u Dalajlamy, czy tajskich, że są zszokowani tym, ile nienawiści do samego siebie i poczucia winy jest u ludzi z Zachodu. Jest to dla nich bardzo dziwne i może ludziom Zachodu może pomóc to, że jest to coś kulturowo uwarunkowanego, a nie coś w rodzaju ludzkiego losu, ludzkiej kondycji. So, I mean, there is hope there, isn't there? If it's not like an integral part of human psychology, but a culturally, religiously conditioned phenomena, then there's a way out of it, although it might Więc be jest w very tym jakaś difficult. nadzieja. Jest w tym jakaś nadzieja, że skoro nie jest to, jeżeli jest to coś uwarunkowanego, a nie jakiś element ludzkiej natury, to znaczy, że da się z tego wyjść, jest droga na zewnątrz. But, you know, with any teacher and student, in the end, you have to start off with the raw material that you have. And it's like being a doctor and finding the medicines that will work for that particular patient. Ale jak w każdej relacji ucznia i nauczyciela, to jest jak z lekarzem i pacjentem, że trzeba zbadać pacjenta i zobaczyć, jakie lekarstwa, leczenie zadziała w jego konkretnym przypadku. Briefly on the topic of therapy, it's difficult to I think to make any really intelligent comment because there's such a wide variety of therapies and they're based on so many different philosophies and understanding of human condition. But I would say within that spectrum, there are therapists and therapeutic methods which are not in conflict with Buddha Dhamma. And I think what a therapist offers is a good friend in the Buddhist idiom called Kalyana Mitra. Jeśli chodzi o terapię, trudno dać jakiś taki ogólny, inteligentny komentarz, bo jest tyle tych rodzajów terapii, tyle szkół, tyle sposobów, tyle wizji tego, jak działa ludzka psychika, ale są w tym wszystkim rodzaje terapii, które są zgodne z Buddha Dhammą i można powiedzieć, że w pewnym sensie terapeuta to jest w buddyjskim rozumieniu Kalyana Mitta, czyli szlachetny przyjaciel. So someone who has the skills, the communication skills, and been able to give someone that kind of one-on-one attention that some people really need to be able to uncover the way that they are creating suffering for themselves. Więc to ktoś, kto ma umiejętności komunikacji, także może w sytuacji 1 na 1 dać komuś tę uwagę, której niektórzy potrzebują, żeby odkryć sami przed sobą sposoby, w jakie stwarzają sami dla siebie cierpienie. So speaking as a monk who was the abbot of a large monastery with 20, 30 Westerners, I couldn't find that kind of time, even if I was able to be able to spend give hour one-on-one sessions with monks. It's just too much to do. There's too many things going on, too many responsibilities. Więc mówiąc jako były opat klasztoru, dużego klasztoru, gdzie było 20-30 zachodnich mnichów, nie byłem w stanie znaleźć tyle czasu, nawet że gdyby to miały być jakieś sesje godzinne, to po prostu nie ma na to czasu, jest tyle innych rzeczy do roboty. So I have agreed and helped monks to meet with therapists on certain occasions when I thought that the monastery couldn't help them or I couldn't help them in the areas they needed to be helped, and that I had that confidence in the therapist and their values that it would not be in conflict with our way of life. Więc zgadzałem się, żeby niektórzy mnisi, kiedy tego potrzebowali, korzystali z pomocy terapeuty, tam gdzie środowisko klasztorne nie mogło pomóc. I miałem
przeświadczenie, że ten terapeuta i wartości wyznawane przez terapeutów nie będą w konflikcie ze sposobem życia tych mnichów. But I would say generally it would be like a last resort, you know, not something that I would recommend very easily or just because a monk having a difficult time. I think that, you know, we do have a lot of tools in the Buddhist tradition that can be used, and if therapy is seen as you know, a very viable option, then sometimes people neglect the tools that we have in our tradition because they're no longer viable, or we're from a different culture or different. And I'm in the school. Yeah, if nothing else works, that's a last resort, I would say. Ale jest to raczej ostatnia deska ratunku, bo jeżeli mnisi będą widzieć terapię jako coś, co jest bardzo w zasięgu, bardzo łatwego do wykonania, to wtedy nie przyłożą się wystarczająco do buddyjskich metod, a uważam, że buddyjskie metody, jest ich dużo i są dobre. Znowu mówiąc w uproszczeniu, bo była długa wypowiedź. So I can. It's getting dark here, and I need to go and feed my fish in the pond before it gets dark. So maybe just, I think one more question. Więc robi się ciemno i trzeba iść nakarmić rybki. W związku z czym ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję krótkie pytanie. Chodzi o negatywne osoby, które gdzieś tam w pobliżu nas się pojawiają i często zajmują nam czas, mówiąc o tych samych problemach, i taka rada, jak umiejętnie z nimi rozmawiać, żeby być miłym, być może, nie wiem, jakoś, nie wiem, przekierować, żeby tych rozmów takich powtarzających się z tymi osobami nie było zbyt dużo, bo to często są te same rozmowy, szanując jakby nasz czas i ich czas, w jaki sposób po prostu z nimi rozmawiać. Czemu te osoby są negatywne? No w różnych sytuacjach. Mają jakiś problem, który się powtarza cały czas i wracają w rozmowach ze mną na przykład. Ja uważam, że to jest trochę bez sensu mówić o tym, ale chciałabym jakby ich zmotywować do tego, żeby sami zaczęli pracować nad tym. I czy są jakieś rady, żeby przekierowywać te osoby? How to skillfully talk to people who are... Just a minute. Yeah, I need to get a... Może. Ajahn nie zapłacił za prąd może. Okay. Sorry, it's not so. Yeah, the question is how to deal with negative people that are around me, that are coming back to me and like asking all the time the same questions about their life, but in a way that's not very helpful, and like coming back all the time with the same kind of questions, and how to skillfully talk to them, or maybe redirect them somewhere else to other topics, or push them to do something, like to skillfully approach their problems. Yeah, I don't know. I mean, one thing I've observed, if the same people asking same question again and again, or saying the same things again and again, it's because they generally feel you haven't listened to them, and you haven't really treated their questions with the respect or the care that they need. Moje doświadczenie z ludźmi, którzy cały czas wracają i zadają to same pytanie, jest takie, że oni czują, że nie dałaś im odpowiednio dużo uwagi, nie poświęciłaś im odpowiednio dużo uwagi i dlatego cały czas wracają. Is that possible? Czy to możliwe? Możliwe, ale jakby ja też to czuję, że to takie z lenistwa trochę może. Że ja bym chciała, żeby oni sami jakby szukali też odpowiedzi. It's possible, but I also feel that they are kind of lazy, and I'd like them to find the answers themselves. Yeah, I mean, people are like that, you know. What can we do? You know, human beings are like this. We got to live with them, you know. Ale co zrobić? Ludzie już tacy są, ludzkie istoty już takie są. A jak w delikatny sposób ich odmawiać? O, może to ostatnie pytanie i koniec. I mean, how to
say no in a subtle way. Yeah, I mean, it's difficult for me to really help, I think, without any sort of more specific thing. And I think trying to understand other people and where they're coming from. And often when people what they say is not actually what they want to say. And that sometimes people just want some connection with you, or they want some reassurance, or they want some kindness, and it's not really about the actual words they speak. So if zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie to, co mówią, to jest to, co chcą powiedzieć, że czasami chcą od ciebie jakieś pocieszenie, czy jakieś wsparcie, więc czasami nie chodzi o to, co dokładnie mówią. Dziękuję. So just looking after your mind, and again, this is the Dhamma practices. There are things in life that, you know, encourage us to feel irritation or frustration or greed or jealousy, and this is the world. But how do we take care of our mind in order not to suffer with these things, or not to follow those kind of cues or triggers? And yeah, did you get that? No, I didn't. I got dizzy for a moment. So yeah, I mean, this is what it's like, you know, that there are things happening every day that are triggers or you know, encourage us to be upset or frustrated or irritated. Więc tak już jest w życiu. Są takie rzeczy w ciągu dnia, które wyzwalają w nas takie rzeczy, że jesteśmy źli, czy zirytowani, czy sfrustrowani. And this is our practice in daily life, is how to deal with those things without suffering. I naszą praktyką w ciągu dnia, w naszym życiu jest właśnie to, jak odnosić się do tych rzeczy i nie cierpieć. If I can suggest one thing is very helpful, is sense of humor. Just see the funny side, you know, just jeśli mogę coś zasugerować, to poczucie humoru. Zwróć uwagę na tą zabawną stronę. Okay. That's I think in leading in a spiritual life, then it's threatening to many people, and they're always ready to perceive you as arrogant or think you're better than they are. So, yes. And this is something to be careful of, and to be humble, and to make a joke of things, and just keep everything very warm and kind. Więc jeśli zajmujesz się tą duchową praktyką, jest ryzyko, że wiele ludzi widzi cię jako, że im zagrażasz, albo że uważasz się za lepszą od nich, więc dobrze jest wtedy być ciepłym i czasami zażartować, żeby nie było takich sytuacji. Like if you meditate a lot, then people will say, "Oh, you lost your temper. I thought you meditated. I thought you were a peaceful person." You see? Na przykład medytujesz, a się zdenerwujesz. To ci powiedzą, zdenerwowałaś się, a przecież medytujesz. Myślałem, że jesteś spokojną osobą. Yeah. And you say, well, it's like I'm a patient. I'm taking the medicine, but I'm not recovered yet. You know. A ty powiesz, ale to tak jak ja jestem pacjentką, więc biorę lekarstwo, ale jeszcze nie wyzdrowiałam. Yeah. So just find a way just to make it warm and friendly, and sense of humor. It's, I think, a really good way. Więc uczyń sytuację ciepłą, przyjazną i poczucie humoru, i to powinno coś dać. Okay then. So I think that's probably for today. No dobra, to na wszystko. To chyba na dzisiaj w takim razie wszystko. Okay. Thank you very much, Ajahn. It was very great to hear your teachings. Now we'll offer the 3 bows. Okay, 3 pokłony. Yes, so what time is it where you are? It's like afternoon. So good afternoon to you, good evening to me, and thank you for your attention.
Thank you very much. Goodbye. Welcome.